Cześć wszystkim, z tej strony Adrian Martinez. Dzisiaj poprowadzę dla Was webinar z cyklu Działam, upowszechniam, inspiruję i mam nadzieję, że trochę Was zainspiruję do tego, i też pomogę w tym, żeby upowszechniać, czy żeby promować Wasze projekty, Wasze inicjatywy w mediach społecznościowych i nie tylko online generalnie. I dzisiaj porozmawiamy sobie o strategii komunikacji online i dlaczego strategia jest nam niezbędna, dlaczego proces strategiczny jest nam niezbędny. Przejdziemy trochę sobie wszystkie kroki tego procesu i postaram się Wam w prosty sposób pokazać to, jak Wy możecie taką prostą, naprawdę prostą strategię stworzyć dla swojego projektu, żeby lepiej go komunikować, żeby lepiej wykorzystywać kanały online'owe do tego, żeby pokazywać światu to, co robicie. I to, co dla mnie jest istotne, to, że tworzenie strategii i planowanie komunikacji to jest proces. To jest proces, który musimy przejść i proces, który z początku może wydawać nam się trudny bądź długi do przejścia, ale obiecuję, że jeżeli przejdziecie ten proces, jeżeli zrobicie go dokładnie i jeżeli rozbijecie ten proces na czynniki pierwsze, czyli na poszczególne kroki, to na samym końcu czeka nas nagroda w postaci tego, że nasza komunikacja będzie trochę prostsza, trochę przyjemniejsza do prowadzenia i co najważniejsze, ta komunikacja będzie skuteczna. Ale zróbmy to po kolei, przejdźmy ten proces po kolei, czyli najpierw porozmawiamy sobie właśnie o tym, jak wygląda proces strategiczny, jakie są po kolei kroki tego procesu, a później w ostatnim kroku tego procesu, czyli w kroku zwanym etapem komunikacyjnym, przejdziemy sobie do tego, co należy wziąć pod uwagę w samej komunikacji online i w komunikacji projektu i poddam kilka pomysłów na to, co możecie robić, żeby lepiej komunikować ten projekt, żeby atrakcyjniej go komunikować. I teraz zanim zacznę i zanim przejdę do kolejnego slajdu, którym jest właśnie sam proces strategiczny, to chciałbym powiedzieć, że jeżeli chcecie, jeżeli macie ochotę, to wrzucajcie w komentarzach przy tym nagraniu, przy tym live'ie swoje linki do swoich mediów społecznościowych, albo to, jakie projekty prowadzicie, albo to, co obecnie robicie z zakresu komunikacji tych projektów, bo chętnie odpowiem na pytania, czy odniosę się do tego, co obecnie robicie. Więc jeżeli chcecie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to nie wahajcie się, będę w komentarzach i będę na nie odpowiadał, więc gorąco Was zachęcam do tego, żebyście w komentarzach dzielili się linkami bądź pytaniami do tej prezentacji. I tak jak powiedziałem przed sekundą, zaczniemy sobie od procesu strategicznego i na samym początku, zanim przejdę do poszczególnych kroków procesu, których są 3, chciałbym, żebyście pamiętali o tym, że proces strategiczny to naprawdę jest coś, co nie powinno wywoływać u nas strachu. Nie jest to przypisane tylko do dużych organizacji, ale pamiętajmy o tym, że powinniśmy proces strategiczny przejść krok po kroku bez żadnego pośpiechu, czyli zająć się każdym z elementów tego procesu po kolei i że czas zainwestowany w tworzenie strategii albo w tworzenie planu komunikacji zwróci się nam później, niż jeżeli byśmy go przeskoczyli i robili komunikację ad hocowo. Więc to jest pierwsza rzecz, to pamiętajcie o tym, żeby proces robić krok po kroku. Nie omijajcie rzeczy, które Wam się wydają trudne albo które wydają Wam się zbędne. Bardzo często firmy, bardzo często ludzie omijają w tworzeniu strategii komunikacji rzeczy takie jak analiza konkurencji, czy analiza własnych obecnych działań, czy analiza grupy docelowej, ponieważ wydają się im te elementy zbędne albo wydaje mi się, że wiedzą wszystko na ten temat, więc nie muszą tego spisywać. Więc to jest ważna rzecz, nie omijajmy tych rzeczy, które wydają nam się zbędne albo które wydają nam się trudne. Każdy z elementów procesu strategicznego jest istotny. 2, przejście procesu strategicznego oznacza spisanie wszystkich rzeczy, więc to też jest istotne, żebyśmy nie uznawali, że jeżeli coś wiemy, to już ten element mamy odhaczony. Powinniśmy spisać każdy z tych elementów i to jest bardzo istotne. I najważniejsza z rzeczy, która często uważam, że jest pomijana, bo jest zaniedbywana, zwłaszcza na tym pierwszym etapie, o którym będzie za sekundkę, czyli etapie analitycznym, to jest, że najważniejszą rzeczą nie jest zbieranie danych czy zbieranie informacji, najważniejszą rzeczą jest wyciąganie wniosków z tego procesu, zwłaszcza z tej części analitycznej i budowanie naszej komunikacji na tych wnioskach.
Dlatego też ten etap analityczny, o którym będę mówił na samym początku, jest najważniejszym z tych etapów i jest też zazwyczaj tym etapem, który jest najczęściej zaniedbywany przy planowaniu naszej komunikacji. I jeżeli już sobie mówimy o etapie analitycznym, to pamiętajmy to, od czego moim zdaniem powinniśmy w ogóle etap analityczny zacząć i w ogóle powinniśmy zacząć planowanie naszej strategii, to jest odpowiedzenie sobie na pytanie dlaczego, czyli dlaczego robimy to, co robimy, dlaczego prowadzimy akurat ten projekt i dlaczego akurat w ten projekt się angażujemy. I taka komunikacja wywodząca się od dlaczego pochodzi od takiego pana, który się nazywa Simon Sinek. Gorąco wam polecam, jeżeli nie znacie, to na YouTubie postaram się zaraz wrzucić w komentarzu link do tego nagrania. Na YouTubie znajduje się genialne nagranie właśnie Simona Sineka, które tłumaczy bardzo fajnie, w bardzo prosty sposób na przykładach jego teorię zacznij od dlaczego i wideo się z tego co pamiętam nazywa dokładnie w ten sam sposób, czyli zacznij od dlaczego i pamiętajmy o tym, że ludzie nie kupują tego, co sprzedajemy, ale kupują to dlaczego my to sprzedajemy, dlaczego to robimy. I na tym też polega teoria Simona Sineka, czyli większość firm i bardzo duża część firm zaczyna swoją komunikację od tego, co robimy i my prawdopodobnie, nawet jeżeli prowadzimy projekty, to też tą komunikację bardzo często zaczynamy od tego, co robimy, jakie elementy projektu prowadzimy, jakie wyniki nam się udało osiągnąć, czy jakie rzeczy w ramach tego projektu organizowaliśmy. Ewentualnie zaczynamy tą komunikację od tego, jak to robimy, czyli jak pracujemy, jak realizujemy dany projekt, jak ludzie uczestniczą w tym projekcie, czy jak ludzie realizują ten projekt z nami. Ale bardzo za rzadko zaczynamy to od tej strony, od której powinniśmy zaczynać. Czyli powinniśmy zaczynać komunikację, zaraz podam kilka przykładów, powinniśmy zaczynać komunikację od dlaczego. Od tego, dlaczego robimy to, co robimy, dlaczego jako zespół, czy jako osoby angażujemy się akurat w ten projekt, dlaczego on jest dla nas ważny, co nas w nim motywuje i co nami kieruje w tym projekcie i w co my wierzymy. Czyli w dużym skrócie, dlaczego ktoś miałby chcieć z nami zrealizować ten projekt, albo dlaczego ktoś miałby się zaangażować w ten projekt, dlaczego ktoś miałby w nim wziąć udział. Czyli podsumowując, pamiętajmy o tym, że komunikację zawsze powinniśmy zacząć od dlaczego i to też jest moim zdaniem coś, co na etapie analitycznym na etapie analitycznym na początku sobie odpowiedzieć, czyli właśnie na to pytanie dlaczego, jakie są nasze motywacje, jakie jest nasze zadanie i dlaczego my robimy akurat ten projekt. I odpowiedzenie sobie na to pytanie dlaczego jest moim zdaniem kluczowe, ponieważ ludzie najczęściej kupują, ludzie najczęściej angażują się w komunikację w momencie, gdy mają podobne motywacje do nas i w momencie, gdy zgadzają się z wartościami, które my również wyznajemy. Więc zaczynanie komunikacji od dlaczego jest taką metodą do tego, żeby wyróżnić się na tle wszystkich innych firm, wszystkich innych projektów, które komunikują się od tego, co robią i jak robią, ale zapominają właśnie o tych motywacjach i uważam, że to dlaczego jest tutaj bardzo istotne. Jak już odpowiemy sobie na pytanie dlaczego, które jest naprawdę bardzo ważne, podkreślę to jeszcze raz, to powinniśmy przejść do zbadania naszej grupy docelowej, czyli kim są osoby, z którymi chcemy się komunikować, kim są osoby, które będą nas słuchały i powinniśmy tutaj sobie wypisać te grupy docelowe. Powinniśmy wypisać sobie nie tylko to, kim oni są, ale również co interesuje te osoby, jeżeli chodzi o nasz projekt, co interesuje te osoby generalnie w zakresie, w którym ten projekt realizujemy, co ich interesuje poza tym, do czego moglibyśmy nawiązać oraz to, w jakich mediach społecznościowych, w jakich kanałach komunikacji te osoby się najczęściej poruszają, które są dla nich najbardziej istotne. I tutaj dałem tylko tak naprawdę dwa pytania, czyli kim są osoby, do których chcemy się komunikować oraz co ich interesuje, natomiast tych pytań o grupę docelową może być sporo więcej, więc jeżeli chcecie, żebym podesłał wam taką rozpiskę pytań, na które powinniście sobie odpowiedzieć, albo które możecie zadać w swoim zespole odnośnie grup docelowych, to dajcie znać na czacie, podeślę wam taką małą template'kę z pytaniami, na które warto sobie w przypadku grup docelowych odpowiedzieć i tutaj zachęcałbym was do tego również, żebyście stworzyli z jednej strony grupy docelowe, czyli grupy odbiorców, do których będziemy się komunikować, czy to są nauczyciele, uczniowie, jeżeli tak, to
to możemy prawdopodobnie również te grupy sobie podzielić na mniejsze podgrupy, a do tego, do czego bym was jeszcze zachęcił, to do tego, żebyście poza samym rozpisaniem grup docelowych zrobili sobie również tak zwane persony, czyli takiego typowego reprezentanta tej grupy docelowej, ponieważ jeżeli sobie wyobrazimy po drugiej stronie konkretną osobę, z której rozmawiamy, takiego konkretnego reprezentanta grupy docelowej, to dużo prościej będzie nam projektować komunikację do tych osób, jeżeli mamy namacalnie, realnie wyobrażenie, imię, nazwisko, czy zdjęcie nawet tej osoby, jeżeli mamy namacalną sylwetkę, dużo prościej jest nam się komunikować z tymi odbiorcami. Kolejnym takim krokiem po analizie grupy docelowej i pamiętajmy o tym po wyciągnięciu wniosków z grupy docelowej, czyli oprócz tego, że zbieramy dane z tych grup docelowych, z tego do kogo się komunikujemy, warto również wyciągnąć wnioski dla swojej komunikacji, czyli jeżeli wypisujemy sobie zainteresowania tych osób, to powinniśmy wyciągnąć wnioski płynące z tych zainteresowań, czyli że na przykład do tego zainteresowania możemy nawiązać albo nasz projekt porusza te i te rzeczy, które są ciekawe dla tej grupy docelowej. Czyli pamiętajmy o tym, że poza zrobieniem grup docelowych czy zrobieniem person, czyli wypisaniem tych informacji, zawsze na samym końcu powinniśmy sobie wyciągać wnioski, które z tego płyną dla naszej komunikacji i dla tego, co będziemy później robić. Bez tych wniosków analiza nie jest kompletna. I tak samo będzie w przypadku analizy naszej własnej komunikacji, jeżeli takową obecnie prowadzimy i warto to zrobić, czyli jak się obecnie komunikujemy, jaki jest obecny nasz styl komunikacji, jaki jest nasz charakter komunikacji, jaki jest nasz ton komunikacji, czyli w jaki sposób obecnie mówimy o tym projekcie. Warto też pamiętać o tym, jakich kanałów, jakich formatów obecnie najczęściej używamy i znowu tutaj w tym przypadku również istotne będzie to, żebyśmy wyciągnęli wnioski i może porównali je z tym, jakie wnioski wyciągnęliśmy na temat samych grup docelowych, czyli czy te kanały komunikacji, czy te formaty, które obecnie używamy, pasują do tych grup docelowych, czy to, o czym obecnie się komunikujemy, czy to, co obecnie mówimy, pasuje do zainteresowań, które te osoby mają, czy właśnie to, czy do tego, co ich interesuje. Więc to jest kolejna rzecz. I jeszcze jedna rzecz to jest tak zwane USP, czyli Unique Selling Points, co się nazywa po angielsku, czyli unikatowe cechy wartości naszego produktu, naszego projektu w tym przypadku, które dla tej grupy docelowej, dla tych grup docelowych będą istotne. I tutaj możemy sobie, jeżeli chcemy to robić bardzo dokładnie, a do tego was gorąco zachęcam, to możemy sobie stworzyć matrycę USP, czyli z jednej strony bierzemy sobie grupy docelowe, z drugiej strony wypisujemy, na drugiej osi wypisujemy sobie wartości czy unikatowe jakieś cechy naszego projektu, czyli jakieś to, co charakteryzuje nasz projekt i przypisujemy te unikatowe wartości do konkretnych grup docelowych, ponieważ jedne osoby mogą być zainteresowane, jedna grupa docelowa może być zainteresowana trochę innymi aspektami naszego projektu niż druga. Warto jest to wypisać i znowu warto jest wyciągnąć z tego wnioski, żeby wiedzieć, jak to później przełożyć na komunikację, czyli jaką wartość ma wnieść moja komunikacja, jaką wartość ten projekt wnosi dla poszczególnych grup docelowych, co jest ciekawego i wartościowego w tym moim projekcie, co może wyróżniać go na tle innych projektów, co może wyróżniać go na tle innych inicjatyw. I to jest moim zdaniem taki punkt, który na tym etapie analitycznym nie możemy go ominąć. Uważam, że nie powinniśmy żadnego z tych poprzednich omijać również, ale ten jest bardzo kluczowy, bo na tym punkcie powinna się opierać cała nasza komunikacja. Czyli te wartości powinny stanowić fundament naszej komunikacji. I tutaj podam wam 2-3 przykłady. I tutaj mamy University of Edinburgh, przykład Open to the World, który bardzo fajnie komunikuje to, co dla nich jest, co u nich jest taką nadrzędną wartością, czyli ta otwartość na innych ludzi. W przypadku Erasmus Plus mamy Proud of Diversity, czyli tą dumę z różnorodności i to, jak my komunikujemy i to, że różnorodność w tym przypadku jest bardzo istotna w naszej komunikacji i ta komunikacja, oczywiście te wartości, to USP może rezonować, tak jak w tych dwóch przypadkach, na poziomie naszego cover photo i może być takim tak zwanym main claimem, czyli hasłem głównym komunikacji. Oczywiście komunikacja nie musi mieć swojego main claima, natomiast main claim, czyli właśnie hasło główne komunikacji, dużo łatwiej, dużo
dużo prościej jest potem nam rozwijać całą komunikację w dół. Więc może to przybierać formę takiego jednego hasła albo wartości i te unikatowe cechy naszych projektów mogą rezonować nie tylko na samym cover photo, tak jak w przypadku tutaj Stanford Graduate School of Business, gdzie na cover photo mamy pokazanych ludzi, ale również w opisie na przykład tego fanpage'a. Więc tutaj w przypadku tego fanpage'a mamy również bardzo fajnie te unikatowe cechy, unikatowe wartości, która ta instytucja wyznaje, wplecione w opis tej uczelni. Więc to jest coś, o czym powinniśmy pamiętać, że wartości i te USP, które sobie zdefiniujemy na początku, będą bardzo istotne, bo one będą od ogółu do szczegółu komunikowane, używane albo powinny być używane w naszej komunikacji, czy to właśnie jako hasło główne, czy zawierane w opisach naszych mediów społecznościowych, czy w poszczególnych postach i o tym jeszcze trochę powiem, ale pamiętajmy o tym, że te USP, te wartości będą potem się przenikać w naszej komunikacji. Tutaj jeszcze jest jeden przykład bardzo fajnej komunikacji zaczynanej od dlaczego, czyli właśnie Eurodesku. Dlaczego? Inspiring young people to fuel their potential. To jest bardzo fajna komunikacja zaczynana właśnie od dlaczego. Dlaczego to robicie? Dlatego, że chcemy inspirować młode osoby do tego, żeby napędzały, żeby rozwijały swój potencjał. I to jest taka moim zdaniem bardzo fajny przykład tego, co już w ramach Erasmus Plus jest robione, co jest komunikacją zaczynaną od dlaczego i ona może się przejawiać tak jak tutaj właśnie w haśle głównym, ale tą komunikację zaczynaną dlaczego możemy również przerzucać na opisy na naszych stronach internetowych, czy na opisy naszych mediów społecznościowych, gdzie trochę dogłębniej mówimy o tym, co nami kieruje, co nami motywuje, jakie wartości my, jako ludzie stojący za tym projektem, wyznajemy. I to jest jeszcze raz, uważam, że tego nie wolno pominąć. Pamiętajmy, że najważniejsze jest wyciąganie wniosków z naszych zebranych informacji z tej części analitycznej, bo to te wnioski będą stanowiły podstawę do tego, żeby przejść do kolejnego etapu naszych działań, czyli w tym przypadku będzie to etap strategiczny, czyli etap planowania strategicznego. I na etapie planowania strategicznego znowu możemy ta część USP, czyli definiowania sobie tych unikatowych wartości, należy albo do etapu analitycznego, albo do etapu strategicznego, natomiast warto sobie te wyróżniki zdefiniować, co jest w moim projekcie ciekawego, co jest tym, co będzie go wyróżniało spośród innych projektów, co będzie interesowało naszych odbiorców. W tym na etapie strategicznym definiujemy te strategiczne rzeczy, te, które będą niezmienne w naszej komunikacji, czyli to, jaki mamy charakter, ton komunikacji i jaki mamy styl komunikacji. I jeżeli chodzi o charakter i styl komunikacji, to co jest tutaj najważniejsze, to, że na przykład ton komunikacji to nie jest tylko i wyłącznie ton formalny czy nieformalny, czy komunikacja w pierwszej czy trzeciej osobie. Większość osób niestety tak na to patrzy. Natomiast ton komunikacji, charakter komunikacji i styl naszej komunikacji idzie trochę głębiej. I musimy pamiętać, że nadrzędny zawsze jest charakter komunikacji, czyli to tak jak ludzie mają swój określony charakter, czyli stawiają na określone rzeczy w życiu i na określone rzeczy w komunikacji, takie jak motywowanie, takie jak inspirowanie, takie jak uczenie, czy bycie nauczycielem, takie jak na przykład przewodzenie, albo takie jak towarzyszenie innym w ich drodze, tak samo marki powinny obierać określony charakter swojej komunikacji, czyli to, w jaki sposób one będą się komunikowały z tymi odbiorcami i jaką one będą pełniły rolę w życiu tych odbiorców. I teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie zrobić to w prosty sposób, czy jesteśmy w stanie bazować na czymś, co nam tą komunikację i to nadawanie tego charakteru ułatwi. I tutaj z pomocą przychodzą nam archetypy. Archetypy to są wzorce, które są utarte w społeczeństwie, to jest archetypy w komunikacji wprowadził Carl Jung, natomiast w komunikacji marketingowej archetypy zostały wprowadzone przez książkę The Hero and the Outlaw, którą gorąco wam polecam. Tutaj
czacie z tej albo z tej strony postaram się wrzucić link do tej książki. Gorąco zachęcam do tego, żebyście ją przeczytali. W książce The Hero, The Outlaw zostało zdefiniowanych 12 różnych archetypów, które właśnie nadają charakter naszej komunikacji. I z jednej strony nasz projekt możemy opierać na bardzo szczegółowym i merytorycznym przedstawianiu tego projektu, na merytorycznym i bardzo szczegółowym przedstawianiu jego poszczególnych aspektów, na dzieleniu się wiedzą dotyczącą tego, w czym ten projekt jest realizowany, albo na temat wiedzy, na temat wdrażania tego projektu i wtedy najprawdopodobniej będziemy korzystali z cech archetypu, jakim jest archetyp mędrca. Możemy również oprzeć ten archetyp możemy również oprzeć tą naszą komunikację bardziej od strony towarzyszenia na przykład naszym studentom w zmianie albo towarzyszenia uczestnikom tego projektu i pokazywania w tej naszej komunikacji tego właśnie od strony takiego towarzysza, czyli osoby, która pokazuje drogę uczestnika projektu, tego jak on się zmienia, jakie etapy przechodzi i tak dalej. Czyli tutaj obieramy właśnie rolę takiego towarzysza i wtedy też bazujemy na archetypie, jakim jest właśnie towarzysz. Towarzysz to jest zresztą bardzo ciekawy archetyp, do którego gorąco was zachęcam, żebyście się z nim zapoznali. Kilka ciekawych marek, zwłaszcza ubezpieczeniowych, używa tego archetypu. Archetypów jest 12. Znajdują się one na 2 osiach. Jedna to jest ta oś, która jest pionowa, która jest skierowana na mnie, czyli na te zaspokajanie własnych potrzeb i na pewien indywidualizm. Z drugiej strony są te archetypy, które są skierowane na pomoc innym, na wspieranie innych i mamy też tą drugą oś, która jest skierowana na przewodzenie innym, na łamanie statusu quo i na kwestionowanie tego status quo, oraz na samym dole mamy archetypy, które są skierowane bazujące na wartościach, czyli takie, które zazwyczaj są to na przykład firmy rodzinne. I to wy musicie zdecydować, jaki charakter chcecie tej komunikacji nadać i jaki archetyp będzie u was przewodni. Możemy też mieć archetypy wspierające, natomiast archetypy to jest coś, co moim zdaniem jest bardzo fajną rzeczą do tego, żeby ułatwić sobie prowadzenie spójnej, ciekawej i wyróżniającej się komunikacji marketingowej, więc gorąco was zachęcam do tego, żeby zgłębić ten temat archetypów, bo on mógłby służyć za kolejny webinar, a jestem pewien, że pomoże wam w tym, żeby tą komunikację, żeby nadać ten charakter komunikacji. Kolejna rzecz, którą warto pamiętać, to jest to, jakie właśnie cechy charakteru ta nasza komunikacja powinna przybierać. Czyli to, czy ona będzie bardziej motywująca i inspirująca, czy może będzie bardziej poważna albo bazująca na przekazywaniu wiedzy i bardziej edukacyjna. To od nas zależy, jaka ta komunikacja będzie, natomiast na tym etapie strategicznym ważne jest to, żeby ustalić to, jaki będzie właśnie miała charakter, jakie cechy charakteru ta komunikacja będzie miała, ponieważ to będzie definiowało to, w jaki sposób my będziemy pisać, jakich formatów będziemy używać i w jaki sposób będziemy się z tymi odbiorcami finalnie komunikować. I to, co również tutaj jest bardzo istotne przy archetypach, to jest to, żebyśmy się zastanowili nad tym, jakie emocje my chcemy, żeby ta komunikacja wywoływała, czyli jaki ton wypowiedzi chcemy, żeby ona w jakim tonie wypowiedzi chcemy, żeby ona się odbywała, ponieważ ten ton będzie nam przekazywał konkretne emocje w naszej właśnie komunikacji. I to, jaki charakter komunikacji wybierzemy, w jaki sposób, jaka ona będzie, czy ona będzie właśnie bardziej motywująca, czy będzie inspirująca, czy może będzie bardziej edukacyjna, a może będzie bardziej towarzysząca, to definiuje nam również to, jakie formaty treści będziemy później wybierać oraz to będzie nam definiowało również to, o czym będą te treści i z jakiej strony będziemy do tego podchodzić, więc ten etap, ta część etapu strategicznego jest tutaj bardzo, bardzo istotna. I te rzeczy, czyli te ustalenie naszych USP, ustalenie naszego charakteru, tonu komunikacji i stylu naszej komunikacji oraz ewentualnie wymyślenie main claima, czyli hasła głównego, które będzie tą całą komunikację spinało, zamyka nam ten etap strategiczny naszego
procesu strategicznego i pozwala nam przejść do kolejnego etapu, jakim jest już planowanie, czyli strategia komunikacji, czyli etap komunikacyjny. I na tym etapie komunikacyjnym to jest miejsce, to jest ten moment, kiedy zabieramy się za już planowanie komunikacji, gdzie możemy zdefiniować po pierwsze customer journey i pamiętajmy o tym, że każdy odbiorca, nieważne kto to jest, niemal każdy, bo zdarzają się oczywiście zakupy spontaniczne, natomiast większość odbiorców przechodzi ten sam proces, jeżeli chodzi o poznawanie danego projektu, poznawanie danej marki, poznawanie generalnie nadawcy treści online i ten proces się składa z kilku kroków. Pierwszy z tych kroków to jest świadomość, drugi to jest zainteresowanie, rozważanie, działanie oraz ewentualna retencja. Jeżeli na przykład na etapie działania mamy zakupy, no to retencja to jest powracalność. I naszym zadaniem generalnie w komunikacji online'owej jest to, żebyśmy mogli prowadzić odbiorcę, czyli osobę, która jest po drugiej stronie, przez poszczególne elementy, przez poszczególne etapy tego customer journey, tak żeby mógł poznać naszą markę i żeby mógł dojść do etapu działania, które my chcemy wywołać. I teraz, jeżeli myślimy sobie o tym pierwszym etapie, czyli etapie świadomości, to myślimy sobie o etapie, gdzie musimy zbudować w ogóle świadomość naszego projektu. Czyli musimy po pierwsze zwrócić uwagę na nasz projekt, czyli zwrócić uwagę odbiorców i to jest też bardzo istotne, bo to narzuca pewne formaty treści, które będziemy tutaj wykorzystywać. Musimy zaciekawić odbiorców tym projektem, musimy komunikować tutaj nasze USP i komunikować tutaj dlaczego i musimy pamiętać o tym, żeby ta komunikacja na etapie świadomości była na dość ogólnym poziomie, czyli powinniśmy mieć treści, które nie wchodzą głęboko w tym, czym jest nasz projekt, jakie są dokładnie rzeczy, które w nim robimy, inicjatywy, działania, które są w ramach niego prowadzone, ale tutaj powinniśmy mieć treści, które odnoszą się właśnie do naszych motywacji, do tego dlaczego oraz do głównych wyróżników naszego projektu i pozwalają przykuć uwagę. I jeżeli myślimy o tym, jeżeli myślimy też o tym etapie, to pamiętajmy o tym, że to narzuca nam ten element przykuwania uwagi będzie nam narzucał również to, z jakich formatów treści będziemy korzystać, ponieważ zależy nam na tym, żeby korzystać na tym etapie z formatów treści, które właśnie przykuwają dobrze uwagę i jednocześnie budują nam duży zasięg. A niestety formaty treści, które spełniają te dwa warunki naraz, są w pewnym sensie ograniczone, ponieważ formaty, które nam przykuwają uwagę odbiorców, to są najczęściej formaty ruchome, takie jak wideo, live bądź duże posty graficzne. Więc pamiętajmy o tym, żeby na tym pierwszym etapie budowania świadomości najlepiej wykorzystywać wideo. Nie musi ono być krótkie, ale postarajmy się w jakiś sposób wykorzystać wideo i postarajmy się również w tej komunikacji na tym etapie już zacząć wykorzystywać ludzi. Pamiętajmy o tym, że w mediach społecznościowych online twarze ludzi, sylwetki ludzi przyciągają najbardziej uwagę odbiorców. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli my widzimy człowieka po drugiej stronie, czyli jeżeli na zdjęciu, na kreacji bądź na wideo widzimy człowieka, który jest uśmiechnięty, to automatycznie marce, która nadaje ten komunikat, przypisujemy, czy marce, czy właśnie projektowi, przypisujemy określone cechy charakteru, czyli cechy charakteru są cedowane na markę poprzez wizerunek tej osoby, która występuje na tym poście, czy występuje w tym wideo. Więc używanie ludzi w komunikacji pozwala nam zwrócić uwagę, ale też pozwala nam dużo lepiej i prościej budować charakter naszego projektu i zaciekawiać odbiorców. Więc pamiętajmy o tym, żeby tych odbiorców tutaj wykorzystywać. Jeżeli myślimy sobie o tym kolejnym etapie, czyli etapie zainteresowania, to tutaj naszym zadaniem jest to, żeby pogłębiać wiedzę z tego etapu świadomości. Czyli jeżeli już przykuliśmy uwagę, jeżeli zaciekawiliśmy odbiorców naszym wideo, nie wiem, może to być wideo, na którym nagrywamy uczestników naszego projektu, gdzie oni mówią o tym, dlaczego ten projekt jest dla nich ważny i możemy to fajnie sobie zmontować. Jeżeli zaciekawiliśmy na pierwszym etapie naszych odbiorców, to na etapie zainteresowania naszym celem jest pogłębienie tej wiedzy z etapu pierwszego, czyli komunikowanie wartości, ale już w akcji, czyli w jaki sposób te wartości, to USP, które sobie zdefiniowaliśmy na tym etapie strategicznym, w jaki sposób ono jest
te wartości się przejawiają w naszym projekcie, w jaki sposób to diversity, tą różnorodność widać w naszym projekcie, w jaki sposób to inspirowanie czy edukację widać w naszym projekcie. Więc te wartości tutaj komunikujemy w akcji. Również najprościej jest to zrobić poprzez komunikację bazującą na ludziach i na pokazywaniu ludzi. Tutaj możemy pokazywać również opinie osób, które w tym projekcie biorą udział, zarówno od strony uczestników, jak i od strony organizatorów. Tutaj możemy pokazywać pracę przy tym projekcie. Tutaj mamy jak bardzo duże pole do manewru, jeżeli chodzi o treści, i tutaj również mamy mniejsze ograniczenie, jeżeli chodzi o formaty, ponieważ tą uwagę odbiorców już na tym etapie świadomości sobie skupiliśmy, więc na tym etapie możemy sobie komunikować na tym etapie możemy sobie już korzystać z formatów dłuższych, możemy sobie korzystać z artykułów, możemy korzystać z infografik czy z postów statycznych, które na etapie budowania świadomości nie zawsze sprawdzają się najlepiej. Więc ten etap wymaga od nas pogłębienia tej wiedzy i sprawienia, by osoby po drugiej stronie, odbiorcy, zainteresowali się tym, ale również chcieli dołączyć do tego projektu, chcieli wziąć z nim udział, czy chcieli z nami później współpracować. Kolejnym etapem jest etap rozważania, czyli właśnie skłonienia odbiorców do tego, żeby nawiązali z nami kontakt, żeby chcieli wziąć udział w tym projekcie, czy chcieli z nami zrealizować projekt w przyszłości. Więc tutaj możemy komunikować rezultaty, tutaj komunikujemy liczby, wszystko, co przemawia do tej racjonalnej strony naszego mózgu. Pierwsze dwa etapy zazwyczaj powinny się bazować na emocjach i na tej emocjonalnej części. Tutaj możemy sobie zacząć bazować już na komunikowaniu rezultatów. Fajnie jest tutaj wykorzystać formaty, które będą angażowały odbiorców i odpowiadały na ich pytania. Więc jeżeli ktoś ma pytania do danego projektu, jeżeli ktoś ma pytania do poszczególnych jego etapów, do tego, co robiliśmy, fajnie jest tutaj zrobić sesję na przykład Q&A, czyli sesję pytań i odpowiedzi, albo z organizatorami, z nami, jako organizatorami tego projektu, na temat tego, jak ten projekt organizowaliśmy, co było w nim ciężkie, czy jak można zorganizować coś takiego samemu, albo z uczestnikami tego projektu, żeby pokazać, jak oni patrzą na ten projekt. Tutaj możemy też wykorzystać właśnie infografiki, tak jak trochę na poprzednim etapie. Ten etap zainteresowania i rozważania to są takie dwa etapy, które ze sobą się mocno łączą. I pamiętajmy o tym, że my musimy przygotować treści, które będziemy publikować w mediach społecznościowych pod każdy z tych etapów, czyli zarówno pod etap świadomości, czyli ten etap, gdzie będziemy zwracać uwagę i zaciekawiać odbiorców, zainteresowania, rozważania i działania, jeżeli chcemy wywołać jakieś konkretne działanie. I to też jest jakby specyfika komunikacji na przykład projektów w ramach waszych projektów, to jest to, że jeżeli chcemy, żeby ktoś się z nami skontaktował, albo ktoś powinien wziąć udział w tym projekcie, albo chcemy, żeby ktoś się zgłosił do nas, żeby zrealizować taki projekt, to pamiętajmy o tym, że powinniśmy przygotować treści, które będą skłaniały odbiorców i będą tym osobom mówiły: skontaktuj się z nami, napisz do nas. Nie pomijajmy tego. Pamiętajmy o tym, że jeżeli komuś online czegoś nie powiemy, to nie możemy oczekiwać, że te osoby to zrobią. Więc powinniśmy pamiętać o tym, że musimy mieć przygotowane treści na wszystkie z tych etapów komunikacji, na wszystkie z tych etapów podróży naszego klienta czy naszego odbiorcy online. I jeżeli myślimy sobie o etapie komunikacji, to z jednej strony powinniśmy właśnie patrzeć na to customer journey, z drugiej strony powinniśmy patrzeć również na to, jak zaplanować tą naszą komunikację. I w zaplanowaniu naszej komunikacji może nam pomóc myślenie, które moim zdaniem jest bardzo pomocne i jest jedyną słuszną drogą, czyli myślenie od ogółu do szczegółu. Powiem wam, jak ja to robię zazwyczaj, jeżeli planuję sobie komunikację dla marek, z którymi współpracuję, albo swoją komunikację online'ową. Zawsze myślę od ogółu do szczegółu, czyli na początku zaczynam myśleć tak zwanymi filarami komunikacji. Czyli na samym początku, jak tworzę komunikację, jak planuję komunikację, czyli to, co będę postował w mediach społecznościowych, to, co będę wrzucał w komunikacji online'owej,
wymyślam ogólne filary komunikacji, na których będę tą komunikację opierał. I tymi filarami komunikacji mogą być nasi uczestnicy, mogą być etapy konkretnego projektu, mogą być eksperci, którzy biorą w nim udział, mogą być beneficjenci, czy główne jakby takie obszary tematyczne, główne filary tematyczne, na których tą komunikację będziemy chcieli oprzeć. Dopiero jak mam wymyślone filary komunikacji, to przechodzimy do wymyślania konkretnych obszarów tematycznych pod każdy z tych filarów. Czyli jeżeli mamy filar, którym są nasi uczestnicy, to w obszarach tematycznych mogę mieć opinię naszych uczestników, mogę mieć wartości naszych uczestników, mogę mieć przeżycia naszych uczestników, mogę mieć pytania, jakie ci uczestnicy mieli na przykład na początku tego projektu. Czyli myślimy od ogółu do szczegółu. Najpierw filary komunikacji, potem obszary komunikacji pod każdy z tych filarów i dopiero na samym końcu wymyślamy konkretne tematy publikacji. I jeżeli będziemy stosować to myślenie, czyli to myślenie od ogółu do szczegółu, to będzie dużo prościej na samym końcu wymyślać nam dużo większą liczbę konkretnych tematów publikacji, które będziemy, czy konkretnych tematów, treści, postów, które będziemy chcieli publikować. I to myślenie od ogółu pozwala nam na jeszcze jedną rzecz, a mianowicie na to, żeby później, w momencie, gdy już prowadzimy komunikację w mediach społecznościowych, żeby zachować sobie pewną spójność i żeby jeden z tych filarów na przykład nie dominował, czyli w ten sposób jesteśmy w stanie trochę kontrolować to, żeby nie poruszać jednego aspektu zbyt wiele razy pod rząd. Więc to nam daje z jednej strony spójność, z drugiej strony pozwala nam wymyślać dużo więcej pomysłów na konkretne działania, na konkretne tematy publikacji online. I pamiętajmy o tym, że na tym ostatnim etapie tworzenia strategii komunikacji, czyli na tym etapie właśnie strategii komunikacji, na tym etapie komunikacyjnym, dopiero na samym końcu, wbrew pozorom, dobieramy odpowiednie kanały dotarcia i dopiero na samym końcu definiujemy to, jakimi formatami treści będziemy się posługiwać, czyli jakich rodzajów postów będziemy używać, czy będzie to wideo, czy będzie to artykuł, czy będzie to może infografika, czy będzie to album ze zdjęciami. Więc to, co jest bardzo dobrą praktyką i do czego gorąco was zachęcam, to żebyście nie myśleli o temacie publikacji, czy temacie tym, co chcecie poruszać online i od razu dobierali do niego treści, tylko żebyśmy najpierw wymyślili sobie to, o czym chcemy rozmawiać, co chcemy komunikować do naszych odbiorców i dopiero później dobierali najlepsze treści najlepsze formaty w zależności od tego, co chcemy powiedzieć. Czyli po pierwsze kanał komunikacji i forma komunikacji zawsze w procesie strategicznym jest ustalana na samym końcu i wspominam o tym nie bez powodu, ponieważ bardzo często ludzie zabierają się za planowanie komunikacji i za strategię komunikacji od właśnie drugiej strony, czyli robimy strategię, ale już wiemy, że będziemy korzystać z Facebooka, LinkedIna i Instagrama. Nie róbmy tego, bo możliwe, że na etapie analitycznym wyjdzie nam, że nasza grupa docelowa nie korzysta w taki sposób z Instagrama, w jakich myśleliśmy, że będzie korzystała. Albo w ogóle nie korzysta z LinkedIna, albo korzysta z określonych grup, na przykład na Facebooku, więc pamiętajmy o tym, żeby te kanały komunikacji, ich charakterystykę i formaty treści wymyślać na samym końcu i nie przeskakiwać tego w procesie strategicznym i to jest coś, do czego gorąco bym was zachęcał. I pamiętajmy o tym, że naprawdę dopiero przechodząc cały ten proces krok po kroku, czyli nie pomijając żadnego z kroków procesu strategicznego, robiąc je świadomie, sumiennie i wyciągając wnioski z etapu analitycznego i przekładając te wnioski później na konkretne pomysły, na konkretne działania na tym etapie strategicznym i na etapie komunikacyjnym, dopiero wtedy jesteśmy w stanie stworzyć strategię, która będzie spójna i która będzie dla nas skuteczna przede wszystkim i która będzie dużo prostsza do prowadzenia komunikacji niż jeżeli byśmy prowadzili komunikację ad hocową, bez rozpisania, bez pisania tego wszystkiego, więc gorąco was zachęcam do tego po kolei. I spiszmy wszystko, co robimy po kolei. I na koniec mam kilka luźnych totalnie pomysłów na to, co możecie robić, jakie działania możecie prowadzić w swoim projekcie, co możecie pokazywać. Mam nadzieję, że one będą trafione. Jeżeli nie, to
Napiszcie mi też w komentarzu, co myślicie o tych pomysłach. Napiszcie mi, co już obecnie realizujecie, to ja postaram się trochę na żywo wam podpowiedzieć, co moglibyście zrobić lepiej, albo podeślę wam pomysły, o których mogliście jeszcze może nie myśleć. Więc mamy tutaj kilka pomysłów. Pierwszy, pokażmy sylwetki ludzi pracujących, biorących udział w projekcie i pokażmy tych ludzi od strony wartości i od strony motywacji. I gorąco zachęcam do tego, żeby po prostu pokazywać ludzi zawsze. To jest jedna z takich rzeczy online, która nigdy nie będzie chybiona. Możemy to zrobić na wideo, nie musimy tego robić najnowszym sprzętem, naprawdę. Telefony, które mamy w kieszeni, pozwalają nam wkręcić w 4K, więc nie mamy wymówki, żeby nie korzystać z treści wideo. Pokażmy na wideo, te osoby możemy pokazywać, czyli beneficjentów, czy osoby pracujące przy organizacji danego projektu możemy pokazywać zarówno od strony wartości, motywacji, jak również od strony ich opinii, czyli co oni uważają na temat projektu, co było w nim fajne, co oni w nim doceniali i spróbujmy również od tej strony to pokazać. Kolejnym pomysłem mogą być tips and tricks, czyli różne sposoby na robienie czegoś, na przykład na to, jak zrobić dane działanie w projekcie, jak zaangażować większą ilość osób, w jaki sposób my zrobiliśmy to działanie i jakie lekcje z niego wyciągnęliśmy, albo jakie lekcje po prostu wyciągnęliśmy z tego projektu. Bardzo dobrze się sprawdzać będą również wywiady z uczestnikami naszych projektów, czy wywiady z osobami po stronie organizatora, gdzie ludzie będą mogli również zadawać na przykład właśnie sesję Q&A, gdzie ludzie również będą mogli zadawać pytania na temat projektu, czy organizatorom, czy uczestnikom. Możemy również wykorzystywać do tego infografiki, które będą pokazywały poszczególne etapy danego projektu, albo będą pokazywały lekcje, które z tego projektu wynieśliśmy. Więc tych możliwości działań, te możliwości działań są naprawdę nieskończone. Trochę od naszej wyobraźni zależy to, co będziemy robić, oraz trochę od tego, jak sumiennie przejdziemy cały proces strategiczny, zależy to, co wyjdzie nam na samym końcu. Więc ostatnia mantra, przejdźmy ten proces strategiczny sumiennie, krok po kroku i działajmy, do dzieła. Jeżeli macie jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem. Dajcie znać w komentarzach. Postaram się pomóc wam jak tylko mogę. Cześć, cześć.